Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Boruś. Tak jak wielu z Was prosiło w komentarzach pod ostatnim filmem, dziś zajmiemy się historią i ciekawostkami na temat Józefa Stalina. Na sam początek mam do Ciebie prośbę. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to zostaw subskrypcję z dzwonkiem, żeby nie przegapić kolejnych takich filmów. Tymczasem ruszajmy z materiałem. Zacznijmy od początku historii Józefa Stalina. Józef Stalin, a właściwie nie Stalin, gdyż ma inne nazwisko, ale zaraz do tego przejdziemy, urodził się w roku 1878 dnia albo 6 albo 18 grudnia w Gruzji. Teraz właśnie powrócę do poruszonego przeze mnie wątku nazwiska Stalina. Pierwszą ciekawostką w tym odcinku będzie, że prawdziwe nazwisko Stalina to Dżugaszwili. Tak jak wcześniej wspomniałem, Stalin, bądź jak to woli Dżugaszwili, urodził się w Gruzji. Jeżeli Cię więc dziwi, jak to się stało, że stał się on przywódcą Rosji sowieckiej, to już spieszę z wyjaśnieniami. Józef Stalin urodził się w gruzińskiej prowincji przynależnej do Rosji, a więc w zniewolonej Gruzji. Gdy osiągnął wiek dorosły, był on ambitny i miał w sobie żądzę władzy. W roku 1917 wziął on udział w rewolucji październikowej, po której w Rosji zaczęli rządzić komuniści. Do roku 1922 był on członkiem Rady Komisarzy Ludowych, a po tym czasie zajął formalnie funkcję premiera ZSRR i ostatecznie osiągnął on pełnię władzy w tym kraju. Stał się on tam po prostu dyktatorem. Jak wiemy, Józef Stalin tuż po Mao Zedongu jest człowiekiem, który zabił najwięcej ludzi w historii ludzkości. Co prawda nie bezpośrednio, jednak z jego rozkazów wielu ludzi było zagłodzonych na śmierć lub rozstrzelanych, ale ginęli oni w jeszcze inne różne sposoby. Szacuje się, że Stalin w ciągu swojego życia zabił aż około 20 milionów ludzi. Józef Dżugaszwili zmarł w roku 1953 w Kuncewie dnia 5 marca. Teraz powiedzmy sobie kilka ciekawostek o Stalinie. Czy wiedzieliście, że Józef Stalin w wieku 10 lat uczył się na cerkiewnego księdza? Jest to zaskakujący fakt, że jeden z najgorszych ludzi w historii ludzkości mógł zostać księdzem w Gruzji. No cóż, gdyby się to spełniło, to nie umarłoby ponad 20 milionów osób. Drugą ciekawostką jest fakt, że gdy III Rzesza zaatakowała ZSRR, Józef Stalin mimo zawiadomień o tym kazał armii sowieckiej nic nie robić przeciw nazistom przez kilka pierwszych dni, ponieważ nie wierzył w to, że Niemcy zaatakowały jego kraj. Taki to był naiwny Stalin i dał się oszukać Hitlerowi. Kolejną ciekawostką jest, że w młodości Stalin był bity wraz ze swoją matką przez ojca i w obronie siebie rzucił w ojca nożem. Po tym ojciec ten został wygoniony z domu przez matkę, którą Stalin mocno szanował. Ostatnia ciekawostka dotyczy słynnej konferencji jałtańskiej, tzw. Wielkiej Trójki, która miała zakończyć II wojnę światową w Europie. Podczas niej Stalin tak fatalnie przygotował dla gości pałac w Jałcie, że ci nie mieli się jak umyć, gdyż w pałacu była tylko jedna łazienka, a Winston Churchill został pogryziony przez pchły. Ponadto w całym pałacu nie było ogrzewania. Tak właśnie Stalin przywitał takich ważnych gości na konferencji, decydującej o losach Europy na kolejne pół wieku. Mam nadzieję, że film Ci się spodobał. Jeśli tak, serdecznie zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Możesz także zostawić łapkę w górę. Tymczasem żegnam Cię. Trzymaj się. Cześć! O, patrz, ten Stalin prosi Cię o suba i lajka. Nie zawiedź go.